Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie pokażę Wam 19-metrowe mieszkanie w kamienicy, która kiedyś pełniła funkcję magazynu przy domu towarowym. Później zrobiono tu mieszkania, ale tak naprawdę chyba dopiero ostatni remont pozwolił wydobyć maksymalny potencjał tej przestrzeni. Zaraz sami zobaczycie. Zapraszam. Cześć, nazywam się Karolina Haworko i projektuję w 2D, a także w przestrzeni. Całe życie mieszkałam w wielkich metropoliach, czyli na początku w Paryżu. Mieszkałam także w mieście Meksyk, parę lat w Amsterdamie, w Brazylii, São Paulo, a także w Japonii. Teraz zapraszam Państwa do zobaczenia mieszkania, które zaprojektowałam i które mam nadzieję będzie też także dozą inspiracji, jak można fajnie zaaranżować małe mieszkanie. Zaczynamy tradycyjnie przy wejściu i tu od razu po obu stronach mamy różne schowki i szafki. Tutaj półki na buty, wyżej również półki i tu są ukryte również bezpieczniki. Z tej strony na dole ukryta pralka, a nad nią szafa na kurtki. I ponieważ tutaj nie zmieszczą się bardzo długie płaszcze, to z boku jest jeszcze dodatkowy wieszak i przestrzeń, żeby odwiesić właśnie takie dłuższe nakrycia wierzchnie. Tutaj zaraz obok mamy drzwi do łazienki i dalej wchodzimy do pokoju, w którym są duże kamieniczne okna, kuchnia, a na górze jeszcze antresola, która daje dodatkowe 9 metrów. Jedną z dużych inspiracji projektowania tej przestrzeni jest na pewno Japonia, w której spędziłam trochę czasu, a także pracowałam jako architekt. To, co lubię właśnie w architekturze japońskiej, to ta harmonia, umiar, a także modularność przestrzeni. Tutaj na przykład dzięki zastosowaniu zasłon, jak wchodzimy do miejsca, które jest salonem, nie widzimy od razu kuchni. Kuchnia jest chowana za zasłoną. I po jej dopiero otwarciu mamy wizualne połączenie pomiędzy właśnie kuchnią a tym miejscem, gdzie możemy się relaksować. Karolinie zależało na tym, żeby zachować jak najwięcej elementów tego wnętrza podczas remontu, żeby dać im drugie życie. I w ten sposób udało się uratować parkiet. Drewniane podłogi są super, bo można je wycyklinować, jednak tutaj był zmieniany rozkład. Kuchnia wcześniej była w przedpokoju, a w takich sytuacjach to zachowanie podłogi jest znacznie trudniejsze. Na szczęście tak się złożyło, że w przedpokoju również było drewno, a dzięki temu, że teraz jest tam szafa z pralką, a pod pralką lepiej zrobić płytki, to deski, które stamtąd zostały wzięte, mogły posłużyć do uzupełnienia podłogi w tych miejscach, gdzie były jakieś braki. I co więcej, również AGD, piekarnik czy płyta, zostały użyte ponownie i mimo, że to nowa kuchnia, to AGD zostało wzięte ze starej. No bo skoro działa, to po co wymieniać? Zabudowa kuchenna i ta ze schodami została zrobiona na wymiar przez stolarza według projektu Karoliny. I tutaj na górze mamy szafki, na talerze, szklanki, sztućce. Tu z okapem również jest szafka, niżej pod piekarnikiem szuflada, pod zlewem również szuflada na kosz i w tym miejscu zmywarka. Fajnie, że udało się znaleźć dla niej miejsce, bo to nie jest reguła w małych mieszkaniach. A gdzie lodówka? Tutaj, ukryta pod schodami. Dookoła niej dużo schowków, takich jak ten i jeden znacznie większy schowek w tym miejscu. Duża szafa, gdzie zmieściły się hokery. Można łatwo je wyjąć, są blisko podłogi, więc nie trzeba po nie sięgać jakoś wysoko. A do czego mogą się przydać? W tym miejscu jest wysuwany blat. Więc jeżeli coś gotujemy, możemy tutaj rozstawić się ze wszystkimi rzeczami, a jeżeli chcemy usiąść, hokery i blat pełni funkcję stołu. A potem jedną ręką myk i znowu mamy przestrzeń. W projekcie istotne było to, by wnętrze mogło łatwo zmieniać swoją funkcję i nie chodzi tylko o wsuwany blat, czy możliwość zasłonięcia kuchni, ale również meble wolno stojące zostały dobrane w taki sposób, by były nieduże, lekkie i można było łatwo je przestawiać, dostosowując pokój do tego, czego w danym momencie potrzebujemy.
półeczka między oknami nie jest przypadkowa. Rozwiązuje problem, który można często spotkać w starych budynkach. Ta zabudowa zakrywa rury, które się tu znajdują, więc sami widzicie, że zostawienie ich na wierzchu to zupełnie nie ten efekt, co taka estetyczna zabudowa, która tak naprawdę w pierwszej chwili wygląda jak fragment ściany, zwłaszcza, że na dole zostały dorobione listwy przypodłogowe, które sprawiają, że to jest piękna kontynuacja ściany. Z tej strony znajduje się regał, który pełni głównie funkcję dekoracyjną. Jego głębokość wynika z rozmiaru wnęki, która jest w tym miejscu, i oczywiście meble nie muszą idealnie pasować do wnęki, mogą czasem wystawać, ale akurat w tym przypadku z tej strony mamy okno, więc też nie chodziło o to, żeby zasłonić słońce. Karolina maluje, więc zależało jej na miejscu do wyeksponowania obrazów i takie płytkie półki świetnie się do tego nadają, więc poza obrazami można też na takich półkach wyeksponować inne dekoracje, jak wazony, ramki. Tu jeszcze mamy w niektórych wnękach lustra, które normalnie fajnie powiększają przestrzeń, a w tym przypadku kluczowe jest to, że odbijają światło. I a propos luster, bo to częsty motyw w małych mieszkaniach i czasem piszecie w komentarzach, że nie chcielibyście ciągle na siebie patrzeć w mieszkaniu, dlatego wtedy warto pomyśleć właśnie o takim umiejscowieniu luster, żebyśmy się w nich nie odbijali, a zarazem, żeby spełniały swoją funkcję powiększania przestrzeni, czy właśnie odbijania światła. Można to rozwiązać i mieć lustrę i nie odbijać się jednocześnie. Z ciekawostek to tutaj mamy jeszcze fronty i oczywiście te na dole są dość oczywiste po prostu. Szafki, w których można schować rzeczy, których nie chcemy mieć na wierzchu. W tym przypadku mamy pędzle, ale ciekawostką są fronty na samej górze, no bo to jest szafka, z której ciężko normalnie skorzystać, trzeba przystawić drabinę. I fronty tam zostały zamontowane, by nie trzeba było wycierać tej półki tak często z kurzu. Bardzo praktyczne. Tu jeszcze na pierwszej półce, zobaczcie, zdejmę obraz, mamy wycięty otwór, są gniazdka. Zostało to zrobione z myślą o ewentualnym zamontowaniu telewizora w przyszłości i również tak została wymierzona ta półka, żeby właśnie telewizor mógł się tu zmieścić. W tym mieszkaniu, na co warto zwrócić uwagę, to schody, które są zainspirowane schodami w statkach, a także schodami, które są w Amsterdamie, gdyż tam najczęściej te schody są o wiele mniejsze i o wiele bardziej wąskie, ale są także komfortowe do wchodzenia i także tutaj w projektowaniu to było brane pod uwagę. Schody są nie tylko wygodniejsze do wchodzenia niż drabina, ale też, szczególnie w tym przypadku, są bardzo wygodne do siedzenia. I to jest taka funkcja schodów, o której często się nie myśli, a przecież zarówno parapety, jak i schody są właśnie super siedzeniami, w tym przypadku w dodatku ze świetnym widokiem za okno. Ale teraz nie siadamy, tylko wchodzimy na górę, żeby zobaczyć antresolę. Przed remontem wysokość tego mieszkania to było około 3,20 m. Sufit był niewiele nad oknami. I dopiero później, po zdemontowaniu, okazało się, że tak naprawdę ta przestrzeń tutaj jest aż o metr większa. I teraz od podłogi do tego sufitu jest około 4,20 m. Dlatego zrobienie antresoli było dość naturalnym kierunkiem. Co prawda na środku znajduje się tutaj belka konstrukcyjna, której nie można usunąć. No wiadomo, takich elementów się nie demontuje, ale mimo wszystko z jej powodu szkoda by było rezygnować z potencjału tej przestrzeni, a ponieważ antresola służy do spania, gdzie leżymy, i w tym przypadku również do pracowania, gdyż to jest rozkładane biurko, to tak naprawdę spędzamy tutaj czas dość nisko, leżąc, siedząc, i ta belka nie jest aż takim problemem, jak z pozoru mogłoby się wydawać. W tym miejscu znajduje się wnęka, taka sama jak ta na dole zabudowana regałem, i tutaj również pojawiła się zabudowa, tylko w tym przypadku szafa o głębokości standardowej 60 cm, tylko ta szafa nie jest na całą szerokość wnęki, kończy się tutaj, a ten ostatni fragment został zabudowany płytkim regałem na małe książki.
czy większe książki, ale ustawione okładkami do przodu. To fajny sposób na wyeksponowanie ładniejszych egzemplarzy, a w tym przypadku to ma dość kluczowe znaczenie pod tym kątem, że gdyby szafa była aż dotąd, to w tym miejscu po rozłożeniu biurka mielibyśmy bardzo wąskie, niewygodne przejście. W ten sposób jest znacznie bardziej komfortowo i oczywiście moglibyście powiedzieć, że ale przecież można złożyć biurko. Oczywiście, ale jeżeli jesteśmy w trakcie pracy i mamy na biurku rozłożone książki, zeszyty, pędzle, płótno, jakieś papiery, komputer, telefon, ładowarki, wiecie ile rzeczy na biurku można trzymać, to nie jest najlepszy moment, żeby ten blat składać. Dlatego, jeżeli planujecie jakieś meble składane, to weźcie pod uwagę, żeby wokół nich dało się wygodnie przejść również wtedy, kiedy te meble będą w użytku. W związku z tym, że pralka została umieszczona w szafie w przedpokoju, w łazience zostały do rozlokowania tylko te typowo łazienkowe rzeczy, czyli toaleta, prysznic i umywalka. Dlatego bez problemu tutaj się zmieściły. Umywalka jest dość duża, a pod nią są szuflady. Moim zdaniem to najwygodniejszy sposób na przechowywanie rzeczy. I tu od razu chciałabym Wam zasugerować, że zawsze warto, moim zdaniem, pod umywalką jakąś szafkę zrobić, nawet jeśli to nie będą szuflady, może być szafka ze zwykłym frontem, bo szkoda rezygnować z tej przestrzeni i zostawiać po prostu syfon na wierzchu. Jeśli jednak zdecydujecie się zostawić ten syfon, to wtedy wybierzcie jakiś ładniejszy, no bo skoro będzie na wierzchu, a w łazience często się schylamy czy siadamy, to ten syfon jest przeważnie bardzo widoczny. Jeśli jednak tylko macie taką możliwość postawić na szafki czy szuflady, to zdecydowanie do tego zachęcam. A teraz spójrzcie na podłogę, która w tej łazience jest naprawdę fantastyczna. To są płytki z kawałkami drewna. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to za technologia i jakim cudem to drewno w łazience się sprawdza, w jaki sposób zostało zabezpieczone, ale jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo wygląda to naprawdę fantastycznie. Tym razem to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, które rozwiązania zrobiły na Was największe wrażenie, a ja czekam na łapki w górę i przypominam o subskrybowaniu kanału oraz zachęcam do udostępniania naszych filmów. Niech więcej osób pozna te świetne wnętrzarskie inspiracje. Zapraszam też na nasz Instagram i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!